No dobrze, w końcu jest po robocie. Ja wiem, po co ja tak jeżdżę na tą Grecję, bo ja się chcę ich nauczyć podejścia do pracy. Dosłownie mi całą rampę tam zostały. Nie wiem, na co się gapi. No co on pod to? Kurwa. Idziemy teraz na załadunek. I to będzie już przedostatni ładunek w 2025 roku, więc jedziemy dalej w stronę słońca. Z tego nagrania trzeba wyłowić błyski, grzmoty. Kurwa, co to za ulica? Chyba ten. Jesteśmy. Ta osobówka tutaj zajebiście postawiona. Kalimera. Καλημέρα. What is this weather? Φορτώνεις. I will show you. Wait. So here, yes, Νεουλού. Ασπόπουλος εδώ. yes. Τρέιλερ. Już. WGM, maybe yes. I will show you because it's yes. Και name. Trailer. Name. Ah, name. Wrong. Okay. Thank you. Παίρνα μέσα και κάνει εδώ στη γωνία δεξιά και στο τέλος δεξιά office. Office. Okay. Thank you.
kurde, no. Oj, oj. No więc dzień dobry. Jak widzicie, ja myślałam, że się dogadałam z Grekiem, a się nie dogadałam. Zrozumiałam, że w prawo i w prawo. Jak mi się zdawało, że pojechałam, ale jednak nie do końca. Na drugiej stajki. Muszę wycofywać na prawo. Idzie dobrze, ale ja pójdę zobaczyć na wszelki wypadek tam, czy jest dalej lepiej. Bo generalnie jak cofanie na prawą stronę jedzie coś za łatwo, no to sobie tak ufaniesz. Tam zestaw z naczepą by się obrócił spokojnie, ale to mój tandem, wiecie, z tą osłoną, tam już by tam piszczał. Nie chcę sobie krzywić, już wolę wycofać, niż potencjalnie skrzywić tą osłonę. Trzeba zgrozę koło ucha. Droga jak ucieka, żebyśmy tutaj w kole nie wjechali. Ziemia była i nie wiadomo, w którym momencie jest ziemia, w którym już asfalt. Bo się przenika wszystko. No dobrze, jesteśmy w punkcie wyjścia teraz. Idziemy z powrotem tu, gdzie byliśmy. A nic, wyjedziemy tam na koniec i pójdziemy. Co będzie, to będzie. Może to jest office. No nic, w każdym razie idziemy, zakładamy buty robocze i idziemy pytać, gdzie nas zechcą. Tu są toalety, jakby co. To musi być tu. O. Albo nie wygląda tak office. Hi, so I'm coming to load to Sweden. Can you wait for my colleague to assist you? Sorry? My colleague will assist you. Okay. And when will you be here? 10 minutes. Okay. Okay, so I'll be waiting. Hi. Hello. So I'm coming to load to Sweden. Hello. How long it's gonna to take, more or less? Like an hour. Okay. Okay. So I need to wait in the truck or? Wait in the truck, and when it's your time to load, a guy from the warehouse will come and tell you in which run to go. Perfect. Thank you. Good. Dobrze, wszystko wiem. Przyszłam i przyszła taka dziewczyna, taka cichutka i mówi, że kolega mnie obsłuży. Myślę, a kiedy będzie kolega? Mówi, nie wiem. Ja myślę, o kurde. No i się okazało, że... Ja mówię, ale to dzisiaj, czy kiedy? Ja mówię, ja mówię 10-20 minut. Myślę, okej. W Grecji to nigdy nie wiadomo. I przyszedł i spisał, powiedział, że stanąć na parkingu do ciężarówek. Czyli to zakładałam na początku. Myślę, że skoro teraz jest miejsce, będę tam stawać. Czy nie lepiej się od razu ustawić przodem? Wtedy sobie na lewą stronę wycofywać. Teraz już zostawimy, bo w międzyczasie ktoś może dojechać i później może być problem, żeby się obrócić. Się bawię, że gdzieś na dzisiaj taki mistrz kierownicy, że za chwilkę gdzieś przywala. Dzisiaj dużo tyłem. Widzicie,
i tym sposobem. Co prawda już stoimy przodem do budynku, to trochę głupio, ale od razu jestem gotowa do wycofania na lewą stronę. A tak oczywiście jest łatwiej. No i dobrze, możemy czekać teraz. W międzyczasie wiecie, co możemy zrobić? Ustawić sobie nawigację. Teraz musimy sobie pozaznaczać punkty. Bo my nie jedziemy przez Serbię. Tutaj jeden punkt. Kulata. Wstępnie zaznaczymy punkt. Tutaj. Dobrze, to już zrozumiało. No prawie, że, bo my chcemy tutaj przez Wratce jechać. No dobrze. No prawie, że dobrze, no. Dlaczego my nie chcemy jechać przez te kraje tutaj Serbia? Bo to są kraje nieunijne, co oznacza, że zezwolenia, dodatkowe formalności celne, no i potencjalnie kolejki. Więc łatwiej jest objechać po prostu. Właśnie w tym momencie Iwona opowiada o tym, że dostała rampę na załadunek i zaczyna cofać. Ponieważ wyszło słońce, ma dobry humor i gwizdże pod nosem. Fiu, 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 fiu. Następnie zatrzymuje nagrywanie, by pójść otworzyć drzwi w naczepie. Później pokazuje, jak wąsko jest na rampie oraz zwraca uwagę na jezioro, które zrobiło się pod nią. Jest tam mnóstwo wody. Otwiera drzwi, a potem poziomuje naczepę i swojego Volviego. Otwiera drzwi, opuszcza most. Kolejnym krokiem jest rozwinięcie linki celnej. Tym razem Iwona pamięta już, z której strony jest ona dłuższa. Załadunek trwa w najlepsze, a ona oczywiście musi zerkać i kontrolować sytuację, żeby robota szła pełną parą. Po skończonej pracy wszystko muszą ładnie pozamykać. Okazuje się, że tym razem wiezie maszynki do golenia. Zakłada linkę celną, rach, ciach, pach. I gotowe. Opowiedziałam Wam historię życia, natomiast był rozładowany. Więc nie znacie, ale historia teraz kolejna jest taka, że jadanie z garnka. Na dzisiaj zupę krem z dyni. Ale wiecie co? Podłączę ten mikrofon cały już. Teraz Wam powiem też historię.
No dobrze, to słuchajcie, bo wam powiem taką historię. Rozmawiałam tu z kierowcą pod rampą. Tak, gdzie jadę? Ja mówię na Szwecję. A ty gdzie jedziesz? A on na Rosję. Mówię, jak na Rosję? Przecież tam nic teraz nigdy się nie jeździ, nie? A mówię, jeździ się jak jeździło, tylko się przeładowuje do białoruskich ciężarówek. Wszystko idzie jak szło. I tak to jest. Większość firm udaje, że tam, wiecie, poucinali biznesy z Rosją, a tam teraz się dopiero dzieje biznes. Bo jakaś część rzeczywiście się wycofała, więc zrobili pole. No i tak to jest. To jest mięsko z rosołu, nic innego. To jest chyba jeden z najlepszych załadunków, jakie miałam w Grecji generalnie. Załadunek w Grecji kojarzy mi się z dramatem greckim, ale generalnie rozładunek w sumie też, więc powiem wam, że najlepsze rozładunki, jakie w Grecji miałam, to ostatnim razem tą herbatę, co brałam z LKW i teraz ten załadunek też tutaj. Ten wczorajszy też nie był taki zły przecież ostatecznie. Ja popełniłam błąd, że nie łaziłam tam za nimi. Generalnie łażenie, przypominanie się o tym, żeby ładowali czy rozładowali, zazwyczaj w transporcie nie działa, ale tu zadziałało akurat. Ja naprawdę tej trasy się zaczynam czuć jak jakiś stary szofer. Jem z garnka. Pani Maju! Dobrze, хороший. Tak. Polka. No. A ty? Grek. Okej. Spasiba. Rozmawialiśmy właśnie, widzicie, po rosyjsku. Mam podjechać. To piwie ciągle też. Fajny ładunek 5 ton. Znaczy zobaczymy, jak się wychodzimy. Powoli troszeczkę podjedziemy. Możemy zdjęcie zrobić. Nie tym telefonem. Nie wiem, czy on wezmę wzięłam. I took. You didn't? No. The guy that works here. Yes. Took pictures now. I don't know. Picture? Πάμε πάρκινγκ. Okay. Πάρκινγκ. Yeah. Έρχομαι εγώ να βγάλουμε φωτογραφία το από εκεί. Okay. Πολska. Polska. Polak, Polak. po matkę. A, okej. Dobrze. Odkudy? Co? Warszawa? Nie, Gdzie? Rzeszów. A, i co? Rzeszów, no. Przyjdę zaraz. Czy ja to czuję gaz? Była niby odblokowana, ale leciał gaz cały czas. Ale śmierdzi tym gazem. No całą butlę chyba spuściłam. Na szczęście, że się nic nie stało. Że nie palę albo coś. Ciao! Jedziemy tak, to inny będzie lepiej manewrować. Bierzemy grządkę, samerkę na wszelki wypadek też, bo nie wiem. Jakie oni tam mają, tylko czekajcie, niech się ten gaz wywietrze. Wróciło się po prostu do góry nogami i niby było odblokowane, wiecie, tam wyciągnięte, a jakoś inaczej się stało. No, ten załadunek to dobrze poszli. Powiem wam, że tak to bym mogła częściej tutaj ładować. Chyba sobie zrobię tego pasa. Why not? Ile na zachód można jeździć? Ile na Hiszpanię można jeździć? Trzeba się uczyć greckiego podejścia do życia, to trzeba tutaj jeździć, praktykować. Słyszycie? To sobie musi przygazować, ale patrzcie, bo ja tutaj zrobiłam tak,
Jeszcze spodenki mam, jeszcze się wysmarowałam swoim świecidełkiem. Po prostu nie mogłam sobie darować. Nie po to się przez 2 dni po w dziurach tłukłam, żebym ja sobie nie mogła ostatecznie założyć spodenek. Teraz jestem szczęśliwa i usatysfakcjonowana. A jeszcze może nam nawet mikrofon dam bliżej. Patrzcie. Moja koszula to jest koszula, którą nazywam Boski Alvaro. Pierwszy raz ją mam, to jest premiera, bo jest jedwabna, dlatego się śmieję Boski Alvaro. Co prawda, że jest vintage, ale jedwabna. Przecież to nie zmienia jedwabiu. Jeszcze się patrzcie, to wymaluje. I wiecie, co teraz robimy? Teraz, gdzieś zejdziemy na stację, weźmiemy sobie espresso, freddo lub frappe, bo nie pamiętam jak zawsze, ale to mniejsze. I zrobimy sobie zdjęcie. Jedziemy. I taka jest przed nami trasa. Czekajcie, bo jeszcze przecież muszę tutaj w aplikacji, już wam włączam, czy tutaj wejść. Przyjazd, potwierdzenie załadunku. 26 czy 27? No, oj, godzinę źle dałam. Już trudno. Tak, jest godzina teraz, dobra już. No i pięknie. Możemy teraz jechać. Ruszamy! Ach, jak przyjemnie! Mam bardzo fajną dyspozytorkę do Bałkan. W LKW Walter jest tak, że no są działy, wiadomo, i są ludzie odpowiedzialni za poszczególne kierunki. A Tiskanie tu jeżdżą po porcie. No i w każdym razie za Bałkaniem jest Maja. Jak widzicie, ja mam wszystko w aplikacji Loads Today i tak jak wam mówiłam w Girls Map, generalnie wszystko jest w Loads Today. Natomiast są takie rzeczy, jak ustalić, kiedy będę, kiedy się chcę rozładowywać, kiedy chcę prom, to trzeba pozałatwiać. Albo tak jak wczoraj, że się okazało, że się słuch ten jeden piekarnik w środku, ale już dziś dostałam informację właśnie, Maja napisała, że nie ma żadnego problemu. Klient zaakceptował. Po prostu szkoda transportowa, ale nie z mojej winy. A tu jak w Ulu. Weźcie się tu włączcie teraz bezpiecznie. Nikt tu nie chce wstąpić. Zróbmy tylko te bramki i gazujemy dalej. Ale przed nami jeszcze espresso freddo albo frappe. Jak mi ktoś wytłumaczy w końcu, które jest które, tak żebym zapamiętała. Które ja jadę? Dobra.
Zdecydowanie, jeżeli wezmę jeszcze jeden kurs na Grecję, dzwoni, ale nie dzwoni, to wtedy już sobie wyrobię tego pasa. Za dużo czasu tracę w tym. No widzicie, ja też bym tak mogła wjeżdżać na pełnej. Kalimera! Hi, I pay with the card. Does it work or? Bye. Thank you, bye. I dalej. Nie wiem, czy to w ogóle dzisiaj się można jeszcze denerwować już, czy nie. Ja się wystroiłam, nawet nie zrobiłam zdjęcia zrobić. Ale widzicie, jaka jest pogoda. Nic z tego dzisiaj nie ma. Nic z tej Grecji nie ma. Ja muszę zgłosić to na policję. No i widzicie, stanęłam na pauzę. Myślałam, że kupię Fredo. Chodzę tam, a tam po prostu najazd na restaurację. Kolejka aż na zewnątrz. Nie wiem, nie ma żadnego autokaru, a ludzi jest pełno, więc doszłam do wniosku, że chyba jeszcze nie tym razem Fredo. Może jutro gdzieś w Bułgarii, bo w Bułgarii tutaj po tej stronie greckiej to też jeszcze znajduję czasami. Już mi zrobiłam zdjęcie. Patrzcie, teraz będę jak nauczycielka. Koszula pod spód. Coś. Czy teraz wyglądam jak nauczycielka? Siadaj, pała! Widzicie, jak dobrze, że ja dzieci nie stresuję. Bo mam dzieci stresowała, co wolicie? Żebym wam tutaj filmy nagrywała, czy dzieci stresowała? Ja bym nie stresowała, tylko powiedziała, wiecie co? To w zasadzie jest głupie, to się w ogóle w życiu nie przydaje. Dajcie spokój, chodźcie sobie coś zrobimy fajnego. To by mnie zwolnili ze szkoły. A może by stwierdzili, w sumie to rzeczywiście jest głupie. Może zrobimy coś bardziej przydatnego. Kurczę, jak to się te nosi, że bardzo fajna jest ta koszula, w sensie taka w dotyku vintage. Tak, proszę do odpowiedzi. Ciebie. Dobrze, słuchajcie, bo jakoś ja nawet nie wiem kiedy, ale wyszłam 19. Więc byłam w toalecie. Przyszłam, coś tam sobie zjadłam. Patrzę, a tu nagle 26 minut pauzy i mam 15 zrobioną wcześniej, czyli po prostu krócej. Ale to dobrze, bo ten załadunek ostatecznie też trochę jednak potrwał. A widzę, że tutaj ten tachograf, o ile jest taki cwany, bo pamiętacie, że pauzę promową dobrze załapywał, tak powiem wam, że pauzy zielonej wczoraj nie załapał, bo miałam 3 godziny zrobione, a później 9 godzin. I pokazuje mi jako 9, a powinno być jako 11. No nic, mniejsza z tym. Jeszcze coś opublikuję i spadamy. Powiem wam to szczerze, nie wiem. Ej, pierwszy za tunelem, w tunelu jechał gość 60 na godzinę i zaraz za tunelem chciałam go wyprzedzić. I było z górki. I z górki on się puścił i zaczęłam go wyprzedzać i 90 na godzinę. A wiecie, że tutaj jest problem, nie? Że ma być 80 na godzinę. No słuchajcie, i on wszedł i ja stwierdziłam, kurde, szybko patrzę w lusterku, a tam z daleka policja, bo tu policja jeździ na komputer. Myślę, o fuck, będzie problem. No i generalnie to
Dojechałam do bramek, policja pojechała. Dojechałam do bramki, rozmawiam sobie z mamą przez telefon. A tu co? Policja na bramkach. Kilka radiowozów. I mnie też ściągnęli. Myślę, oho, będzie prędkość. A ja tak jadę teraz, już zaczęłam jechać od pół godziny 8-5, bo żeby dojechać na parking, który zaplanowałam. No i gość, policjant szedł, kazał mi się przesiąść tam. Włożył kartę do tachografu, zrobił wydruk. Popatrzył na wydruk i powiedział thank you. Kamerę, już widzicie. Pościągałam wszystko, bo nie wiedziałam, o co chodzi. Czy nie będzie zafiltrowana kamera, czy coś. Dobra, idziemy dalej. Dzięki za oglądanie. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. To dzięki Wam mogę robić coraz to lepsze materiały. Matthias Kunkel, Adelmo Filo, Alex Mici, Toshio Oki, Kevin Rafferty, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersori, Dobos M. Tsaba, Filip Bosanak, Mia Taichi.